Cześć, witam Was na moim Power Walku z Wami drugim. Dzisiejszy temat wydaje mi się tematem oczywistym i koniecznym do bycia świadomą osobą. Wszystkich ten temat dotyczy, aczkolwiek nie każdy lubi przebywać sobie w tym temacie. Mam na myśli dzisiaj temat emocji. Chciałam z Wami ruszyć ten temat. W Power Walku naszym z Mateuszem też powiedziałam, że jest to mój nawyk, a ten nawyk wziął się w moim odczuciu od dzieci. I teraz chciałam zwrócić Waszą uwagę, że my często myślimy o tym, że to dzieci od nas powinny się uczyć, jak się regulować, jak sobie radzić z emocjami, że to dzieci sobie nie radzą z emocjami, ale czy na pewno? Ja mam trochę inne spojrzenie na ten temat i o tym dzisiaj będę chciała Wam opowiedzieć. Ale chciałam zacząć od tego, że by podziękować naszym patronom, którzy są z nami, nas wspierają i zwrócić Waszą uwagę też na moją super czapkę powerwalkową. Też możecie taką mieć. Chciałam tylko zauważyć, czapka jest ekstra, bardzo ją polecam. Jeżeli chodzi o emocje związane z czapką, to myślę, że totalnie radość i ekscytacja i wdzięczność, bo czapka jest naprawdę ekstra. Jeżeli chodzi o nasz temat dzisiaj, wydaje mi się, że warto zacząć w ogóle od takich podstaw, jak ja pracuję z emocjami, jak ja je rozumiem, co ułatwi nam zaprzyjaźnienie się z nimi i zwrócimy potem uwagę na to razem, o co chodzi z dziećmi w tym kontekście. Emocje to są nasze podstawowe reakcje. W moim odczuciu, ja tak pracuję, tak jak mówię, jest dużo różnych teorii związanych z emocjami. Opowiem Wam, jak ja pracuję, jaka teoria jest mi bliska i jak ja pomagam zawodnikom też w gabinecie. Emocje są naszymi po prostu takimi reakcjami w ciele psychofizycznymi na różne sytuacje. Jak spojrzymy na daną sytuację, to jest ona generalnie dość neutralna. Coś się zbiło, coś się stało, tak? I to jest po prostu fakt. I teraz pojawia się w nas cały jakiś łańcuch reakcji, które pomagają nam zinterpretować po prostu tą sytuację. Czy ona była miła, czy niemiła, czy ona mi zagroziła, czy mi nie zagroziła. Tutaj się zapatrzyłam, sorry. Dobra, widzę, żebym się zmieściła w czasie dzisiaj. I teraz, jeżeli mamy w życiu być świadomi, to nie ma trochę jak pominąć w tym w moim odczuciu zwracania uwagi na to, co czujemy. Dlatego, że w moim odczuciu emocje są takimi kierunkowskazami. Są drogowskazami, coś się wydarza, jest to jakaś neutralna sytuacja i właśnie emocje pomagają nam zrozumieć, czy ta sytuacja jest neutralna, czy jest dla nas jakaś przyjemna, fajna, czy jest dla nas niefajna. Bez emocji byśmy, myślę, że nie przetrwali jako gatunek, ale też generalnie byli po prostu robotami, bo wyobraźcie sobie, jakby to było, gdybyśmy nic nie czuli. Coś się dzieje. No, dla mnie najłatwiejsze przykłady to są oczywiście w sporcie, tak? Czyli przegrywam zawody, nic nie czuję. Albo czuję radość, bo generalnie nam się wydaje w ogóle, że zawsze dążymy do czucia radości, ale trochę nie do końca tak jest. No i ważne będzie to, żeby nauczyć się odbierać te informacje, te drogowskazy. W moim odczuciu nie da się w ogóle bez tego. I właśnie jakieś takie przykłady, myślę, fajne z życia sportowego, z pracy z zawodnikami, to właśnie może być sytuacja przegranej, sytuacja wygranej, sytuacja na przykład, w którym zawodnik był bardzo dumny ze swojego przejazdu, ale nie wygrał, mimo że czuje, że dał z siebie 100%. To są super sytuacje, w których możemy sprawdzać, jak się w danym momencie czujemy. I teraz, jeżeli wyjdziemy z założenia, że emocje są dla nas jakimiś wskazówkami, to będzie to świadczyło o tym, w moim odczuciu, i tak pracuję, że jest to jakaś cenna informacja, którą chcę odebrać. Jeżeli jest to cenna informacja, którą chcę odebrać, no to oznacza, że chcemy czuć wszystkie emocje. I niekoniecznie potem nakręcać je myślami dalej, bo nie, ale chcemy odebrać tą informację i drogowskaz, co ta sytuacja dla mnie znaczy i czemu. I naprawdę można sobie zacząć, to jest myślę pierwsze ćwiczenie na dzisiaj,
I może nawet ostatnie, najważniejsze dla mnie podstawa, żeby namierzać, co czujecie. Właśnie. Jeżeli wychodzimy, idąc dalej w teorię, o której mówię, jeżeli wyjdziemy z założenia, że wszystkie emocje są w jakimś sensie dobre, tak, bo jak się nad tym zastanowimy, na przykład strach. Często zawodnicy mówią, nie, no ja nie chcę się bać na starcie. No dobra, ale strach, tak patrząc bardzo skrajnie, jeżeli bym was postawiła w sytuacji zagrożenia życia, no to tak nie wiem, na dachu budynku i kazała skakać, skrajny przypadek, bardzo mam nadzieję, że zrozumiecie, że na potrzebę tego naszego power walku, no to tak strach uratuje tą osobę i też uprzedzi ją, że ja nie jestem fajną osobą w tym momencie. Więc generalnie chcemy w tym momencie czuć ten strach. On jest dobry, pomaga nam przetrwać. Jeżeli byśmy nie mieli emocji, to byśmy byli po prostu robotami. One sprawiają, że nasze życie jest fajne i ciekawe. I właśnie na przykład strach. Tak, złości bym nie chciała chyba dzisiaj ruszać, bo myślę, że może to być w ogóle temat na nowego power walka, osobnego zupełnie, jak to jest ze złością. Ale złość jest też super dobra. Super dobra. Dobra, potrzebna. Tak? Bo czy emocje wszystkie są dobre? Ja lubię myśleć, że tak, bo wtedy łatwo mi się z nimi zaprzyjaźnić i łatwo mi spojrzeć na to, że ja chcę rzeczywiście poczuć tą emocję. Ale myślę, że potrzebne to jest lepsze określenie. Ale tak jak mówię, ja patrzę na nie, że wszystkie są dobre, bo jeżeli wychodzę z założenia, że wszystkie są dobre, no to chcę je czuć po prostu. Ale możemy zostać przy tym, że wszystkie są potrzebne. I teraz, jeżeli wszystkie są potrzebne i wydarza się jakaś sytuacja, to ja będę chciał dowiedzieć się, czemu ta emocja się pojawiła i co się takiego dzieje we mnie, czemu to budzi we mnie takie psychofizyczne jakieś zmiany, bo to są zmiany po prostu. I tak emocje budzą różne napięcia, mają swoją energię. I teraz, jak ja dzielę emocje, bo ewidentnie jest jakiś podział i każdy z nas to tak intuicyjnie czuje, że jest jakiś podział. Ja je dzielę tak, że one są przyjemne i nieprzyjemne. I okej, dlatego że nieprzyjemnie jest nam bardzo wiele razy w życiu. Znowu następny przykład sportowy, czyli zakwasy na przykład. Myślę, że każdy z nas miał w którymś momencie życia zakwasy. Zakwasy są nieprzyjemne, ale wiemy, że są dla nas dobre. I wiemy, że zrobiliśmy dobry trening, jak mamy zakwasy. Albo na przykład taki inny, bardziej życiowy przykład, to jak idziemy do dentysty. Wiemy, że będzie nas bolało, wiemy, że będzie nieprzyjemnie, ale też wiemy, że to jest dla nas dobre. I do tego was trochę właśnie namawiam, żeby zacząć patrzeć na emocje jako dobre informacje, które chcemy odebrać, tylko coś przyjemnego lub nieprzyjemnego. Dlaczego to będzie ważne? Dlatego, że emocje są też w jakimś sensie naszą główną motywacją, nagrodą w życiu albo taką, powiedzmy, trochę karą. I to będzie istotne, dlatego że mamy motywację dążenia i motywację unikania. I teraz motywacja dążenia, czyli emocje przyjemne, bo dążymy do tego, żeby czuć ich jak najwięcej, ale czujemy ich trochę mniej i jest rzadziej, aczkolwiek to, do czego was w powerwalkach namawiamy, to do tego, żeby zauważyć różne małe rzeczy, które nam dają przyjemność, które często możemy przeoczyć. Sytuacji nieprzyjemnych jest zdecydowanie dużo w życiu, ale zauważona emocja i namierzona mija szybciej i lepiej sobie z nią radzimy i nie zostaje w naszym ciele jako napięcie tak bardzo. Więc wracając do trochę teorii, tak, wszystkie emocje dla nas są dobre, wszystkie są potrzebne, ale mamy przyjemne i nieprzyjemne. I teraz to jest znowu trochę bardziej skomplikowane, dlatego że emocje będą w nas naraz różne. Bardzo rzadko jest sytuacja, że to jest jakieś jednoznacznie coś czujemy. Raczej to są sytuacje, w których czujemy dużo różnych rzeczy. Naraz radość, ekscytację, nadzieję i naraz strach przed efektem jakiegoś naszego działania, złość na coś. Naraz. I teraz one też mają różną intensywność, te emocje. I jeżeli jesteśmy w stanie namierzyć to, co w danym momencie czujemy, to napięcie w nas związane z tymi emocjami maleje. I tutaj myślę, że spokojnie mogę przejść do tego, czego my możemy się uczyć od dzieci, bo one świetnie sobie z tym radzą. Nastolatki też, ale nastolatki w innym kontekście. Ale dzieci, jak spojrzymy na dzieci
I bardzo narzekamy na to, że dzieci krzyczą, płaczą, ale to jest to, że dzieci świetnie czują napięcia związane z emocjami. Niekoniecznie super dobrze czują, co to jest za emocja, nie potrafią jej często nazwać. Także, o mamo, czuję złość. Tylko dzieci bardzo, bardzo, bardzo dobrze czują napięcia związane z tymi emocjami. Tutaj pani obok wyprowadza psa, nie wiem, czy to słychać. No, pies, który też ma emocje, postanowił się zatrzymać i zbuntować. W każdym razie, wracając do właśnie emocji, które można, jak widać, namierzyć wszędzie. Dzieci, i tego bardzo Wam polecam się od nich uczyć. I ja, moim zdaniem, to byli moi najlepsi trenerzy, czyli i dalej są. Bo a propos takich sytuacji z życia, to ja bardzo dużo spędzam czasu z małymi dziećmi ze względu na moją bratanicę, właśnie na inne dzieci, które mnie otaczają, małe. I ja się od nich tego najbardziej uczyłam. Czyli tego, że jak dziecko nagle wpada w szał i my nie wiemy, o co chodzi, to ja zamiast, aż zrobiłam znak stop, czyli się zatrzymałam, wracam do dzieci, zamiast też zacząć na nie krzyczeć i próbować zrozumieć na siłę, o co chodzi, to zrobiłam sobie na dzieciach, mam nadzieję, że mi wybaczą, jak będą kiedyś tego słuchać, robię sobie dotąd trening na dzieciach, jaka to emocja. Nie jaka to melodia, tylko jaka to emocja. Czyli widzę, że to małe dziecko, które ze mną obcuje w tym momencie, nagle po prostu ma silną reakcję z organizmu jakąś. I mówię, dobra, czy teraz jesteś zła? Nie, jestem wściekła. Aha, no dobra, ale chcesz o tym gadać, albo żebym ci jakoś w tym pomogła? Nie, chcę być sama. Ja mówię, no dobra, no to jak ty chcesz być sama, to ja idę do pokoju obok i na ciebie czekam, jak będziesz gotowa, to przyjdź. Dobrze? Tak. No i albo czasem odwrotnie, czyli też jest wściekła, ale chce być i chce zostać i chce, żebyśmy nie, bo jestem wściekła, bo to i tamto i tamto. Ja mówię, dobra, no to poszukajmy rozwiązań. W każdym razie kluczem do tego jest to, żeby namierzyć po pierwsze, że w ogóle jest to napięcie i dzieci są w tym świetne. Bardzo Wam to polecam. Żeby po pierwsze, jeżeli nie macie oczywiście dzieci w pobliżu żadnych, na których możecie sobie sprawdzać te nazwy emocji, to sprawdzajcie oczywiście je u siebie, kiedy i co czuję. Tak, moment, w którym jest mi trudno, to zamiast uciec od tego, to stanąć albo nie stawać, iść dalej na powerwalku i sobie myśleć, dobra, czy ja coś dziwnego czuję teraz, czy jakieś inne napięcie, czy jakaś zmiana. Tak, dobra, i co to jest za emocja? Co ja teraz czuję? I sobie sprawdzać. Jeżeli macie dzieci w pobliżu, upraszczam to możecie trenować poza tym, że na sobie, bo bardzo to polecam najbardziej, poza tym, że na sobie samym, to trenować na tych dzieciach. Czyli pomagać im, i to jest właśnie ta lekcja od dzieci, którą wyciągam i mam nadzieję, że Wy zaczniecie, czyli nie brać tej ich silnej reakcji, tej reakcji na emocje, czyli na napięcia, tylko pomóc namierzyć im, co to jest za uczucie. I oczywiście są sytuacje, w których będzie to bardzo trudne, dlatego że dzieci w tych swoich bardzo silnych reakcjach czasem trudno jest się z nimi skontaktować. Co nie znaczy, że nie warto próbować i trenować. Dlatego bardzo polecam Wam taki trening emocji, bo to jest początek do tego, żeby być w ogóle świadomą osobą, żeby mieć cierpliwość do różnych rzeczy, żeby mieć dystans do różnych rzeczy. Bo jeżeli ja jestem w stanie nazwać emocję, którą mam, to jestem w stanie też panować nad reakcją nad nią, która idzie za nią, za tą emocją potem. I ważne będzie to, żeby jak już ją namierzymy, to chwilę z nią pobyć. Czy ona jest przyjemna, czy ona jest nieprzyjemna, co mi robi. I to jest coś, czego teraz psychologia bardzo dużo o tym mówi, żebyśmy my uczyli dzieci. Tylko mało w tym naszym świecie psychologów mówi się o tym, albo myślę, że coraz więcej może, że to my musimy zacząć od siebie. Czyli jak mamy uczyć dziecko samoregulacji, jeżeli my jesteśmy niewyregulowani i my nie wiemy, co czujemy. Nie ma jak, bo to dzieci lepiej czują, co się dzieje. Po prostu. I myślę, że to jest taka rzecz, która jest trochę tym błędnym kołem. Czyli jeżeli ja jako rodzic, ja jako opiekun, ja jako trener, ja jako
nie wiem, nawet biznesmen, tak, zarządzający zespołem, nie mam kontaktu ze swoimi emocjami, no to nie będę miał jak zarządzać emocjami w jakimś sensie innych i pomagać im je regulować. Dlatego pierwsze i główne ćwiczenie na dzisiaj to jest to, żebyście namierzali napięcie i nazywali emocje. I jest to bardzo trudne, bo tak jak Wam mówiłam, na moich superwizjach czy terapii też zadawane miałam te pytania już jako psycholog i to było ciężkie dla mnie, że sama miałam problem z tym, żeby namierzyć, jaka to jest emocja, bo jest ich bardzo dużo i nie każda nazwa przychodzi nam od razu do głowy, ale mamy podpowiedzi. Możemy w dorosłym życiu korzystać ze ściągawek. Możecie sobie wygooglować listę emocji, zrobić screenshota i mieć taką listę zawsze pod ręką i sobie to ułatwić, bo nie zawsze mamy czas, żeby siedzieć 10 minut i się zastanawiać, co ja w tym momencie czuję. Ale możemy mieć listę i to też pomaga. I uczy nas w ogóle tego, jakie są emocje, co ona nam robi, ta emocja. O tym też myślę, że zrobimy któregoś power walka jako kontynuację, jeżeli będziecie chcieli. Czyli ćwiczenie i podsumowanie naszego dzisiejszego power walka porannego. To poczuć napięcie, które mam i zastanowić się, co to jest za napięcie i z czego się wzięło. I co mi ono robi. Czy jest przyjemne, czy jest nieprzyjemne. Jak jest nieprzyjemne, to czy to coś zmienia i coś mi robi, czy muszę tego unikać. Ale tak jak mówię, jak widzicie dzieci w sklepie krzyczące, jak widzicie, że ktoś płacze, ta reakcja płaczu, świetna sprawa, reakcja płaczu, najzdrowszy chyba sposób na rozładowanie napięć związanych z emocjami. Bardzo polecam, ale też może o tym płaczu kiedyś, jak zaczniemy pracować nad konkretnymi emocjami, to może wtedy. Polecam płacz w każdym razie, oczyszczający. Podsumowując i zbierając dzisiejszy temat i zadanie. Już powiedziałam, czyli namierzacie, co to jest za napięcie i jak byście je nazwali w tym naszym takim worku, w którym jesteśmy na te emocje. I co ta emocja mi robi? Przyjemna, nieprzyjemna, jak sobie z nią radzę. Pobycie z tą emocją. Bardzo Wam to polecam. Aha, no i bardzo chciałam podziękować osobom, które mi napisały, czego się uczą od dzieci. Pytanie jest dalej aktualne, więc piszcie koniecznie. I też jak będziecie chcieli, to będzie mi mega miło, tak, czy na Instagramie, czy tutaj pod nagraniem. Dawajcie znać, jak Wam idzie ten trening emocji. Jak się z nim czujecie? Jak on Wam pomaga w życiu? Bardzo jestem ciekawa, czy też dla Was to jest taki game changer w życiu, czy nie, tak jak dla mnie. Być może już to robiliście i teraz tylko to będzie jakieś przypomnienie. Bardzo jestem ciekawa, co w Was to robi, więc dawajcie znać. I właśnie jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy jeszcze z opisania, czego się uczycie od dzieci, to też czekam. Bardzo Was mocno pozdrawiam z mojego Power Walka i czekam na następne nasze spotkania. Do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.